No ale jak zacząłem robić film Człowiek z marmuru, to zacząłem się zastanawiać, bo tamto zakończenie, które było napisane przez Cibora, już się nie nadawało. Trzeba było zrobić jakieś inne zakończenie. Jakie zakończenie można było zrobić o bohaterze robotniczym? W ogóle jak poucza nas antyczna dramaturgia, a nie ma innej, ta będzie zawsze obowiązywać i poetyka Arystotelesa jest jedyną książką, która obowiązuje do dzisiejszego dnia tych, którzy piszą dla teatru czy dla filmu. Poucza nas, że bohater, żeby móc być, żeby móc zmierzyć się ze swoim losem, musi na końcu umrzeć. A to z tej prostej przyczyny, żeby już dalej nie mógł zaprzeczyć temu wszystkiemu, czego dokonał. Już dalej nie ma dalszego ciągu. Wtedy, kiedy interesowałem się tematem 70 roku, ktoś pokazał mi małe zdjęcie i na tym zdjęciu było widać człowieka, który leży na drzwiach i robotnicy go niosą. To zdjęcie gdzieś schowałem w domu, do dzisiejszego dnia go nie znalazłem. Nie chciałem, żeby go ktoś znalazł. To zdjęcie dobrze mi się sfotografowało w mojej pamięci i pomyślałem, to jest zakończenie filmu Człowiek z marmuru. Człowiek z marmuru to jest ten właśnie, idzie na czele pochodu przeciwko władzy z robotniczym protestem. Trafia go przypadkowa kula, towarzysze kładą go na drzwiach, niosą go, to jest koniec. Nie ma lepszego zakończenia. No ale po mojej rozmowie z 70 roku, niezależnie od tego, że minęło już kilka lat, rozumiałem, że tu nie ma żadnych żartów i na ten temat nic nie można zrobić. Pomyślałem, że może uda mi się zrobić taki zabieg, taki domysł. Mianowicie, że Agnieszka, która nie może dokończyć swojego filmu, no bo nie może znaleźć swojego bohatera, ponieważ w 70 latach zginęło dużo ludzi, których groby zostały, ślad po nich został zatarty, zostali gdzieś pochowani bez, że tak powiem, zaznaczenia gdzie, kto i jak. W związku z tym on gdzieś jest wśród tych nieznanych mogił. No i że zrobię taką scenę, że ona idzie na cmentarz, chce te kwiaty położyć na jego grobie, no ale tego grobu nie może znaleźć. W związku z tym wychodzi, zawiesza kwiaty na bramie cmentarnej, no i tak się kończy, że tak powiem, film, że nie można znaleźć bohatera. Że ona nie może dokończyć tego filmu, no bo on zniknął. No ale ta scena pierwsza poszła pod nóż, jeżeli chodzi o po mojej rozmowie z Józefem Teichmą widziałem, że nie będzie tej sceny w moim filmie i wtedy pomyślałem, że zróbmy w takim razie, że pojawi się jego syn. Jego syn zapowiada jakby dalszy ciąg, no i ona od tego syna chce dowiedzieć się, co się stało z ojcem. I sprawa znowu się kończy w telewizji, która powinna tym razem się zgodzić na dokończenie tego filmu. Tak się skończył film Człowiek z marmuru. No ale ja pamiętałem o tej scenie właśnie i pamiętałem, że prawdziwa śmierć Bierkuta gdzieś mogła się tylko w taki sposób odbyć, jak opowiadam. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek w życiu dojdzie do tego, że ja będę mógł tę scenę nakręcić i że przyjdzie taka chwila, żebym ja nakręcił taką scenę, będzie za mną stał wielki związek zawodowy, 10-milionowy, Solidarność. Tego nie mogłem sobie wyobrazić, no ale dużo rzeczy nie mogłem sobie wyobrazić. Po prostu byłem szczęśliwy, że ten film jest zrobiony, że ten film szedł na ekran i że ten film może być pokazany w kraju.